Materiał powstał dzięki wsparciu z Patronite. Dołącz już dzisiaj. Egrim van Horstman, warhammerfandom.com. Dla kanału To Wszystko Wina Elfów czyta Krzysztof, magister patriarcha Horstman. Musimy zająć pozycję lidera wśród innych kolegiów. Doprowadzę nas do tego. Nie dlatego, że chcę, czy że jest to krok do czegoś większego, ale dlatego, że mam obowiązek wobec ludzi Imperium i zakonów magii i właśnie jako wielki magister mogę go najlepiej wypełnić. Moje podziękowania, bracia czarodzieje. Niech to będzie początek nowej ery światła. Mowa Egrima van Horstmana po objęciu funkcji patriarchy magistra. Podłoga usłana była liśćmi i płatkami, zaś korytarze zapełniły się akolitami ze spuszczonymi w pokorze oczami, gdy Egrim van Horstman podążał na ceremonię zostania nowym magiem patriarchą. Wielkie sztandary w bogatych kolorach z heraldycznymi znakami wielkich magistrów z przeszłości roztaczały delikatne światło, które otulało piramidę. Najpotężniejsi starsi magowie, a nawet sam imperator, bili brawo, gdy van Horstman przejął teraz odpowiedzialność za kierowanie losami całego Kolegium Światła. Wszyscy patrzyli z dumą na van Horstmana i mówi się, że wszystkie zmartwienia, które dręczyły umysły magistrów, rozpłynęły się teraz, gdy byli pewni, że mają teraz kogoś, kto wyprowadzi ich z tych mrocznych czasów. A van Horstman nie tracił czasu na wypełnianie swoich obowiązków, bo zaraz po krótkiej ceremonii zapewnił cesarza, że ma środki, by ocalić Altdorf. W piramidzie światła znajduje się bowiem wiele potężnych relikwii i artefaktów, które są zbyt cenne, by trzymać je w skarbcu, a istnieje miejsce, o którym niewielu wie, że w ogóle istnieje. Sekretem piramidy światła jest to, że nie jest ona tylko strukturą na powierzchni Ziemi, ale jest również połączona z odwróconą piramidą na dole, a tam, na szczycie tej odwróconej piramidy, znajdował się drugi, jeszcze bardziej bezpieczny skarbiec, który przechowywał artefakty o ogromnej magicznej mocy. Istniał taki artefakt, który mógł pomóc wyleczyć Altdorf z jego ciężkiej sytuacji, a wszystko, co van Horstman musiał zrobić, to odzyskać ten artefakt i go użyć. Z błogosławieństwem cesarza wyruszył na jego poszukiwanie, ale nie wcześniej niż mistrz Chanter Alrik zamienił słowo z van Horstmanem. Mistrz Chanter Alrik, niegdyś pan Egrima van Horstmana, teraz stał poddany, gdyż jego oczy ledwie mogły się spotkać z magistrem patriarchą. Alrik niechętnie powiedział, co go dręczy, ale po tym, jak van Horstman go uspokoił, Alrik kontynuował. Powiedział van Horstmanowi, że ma żonę, Alberdę. Nieczęsto zdarza się, że czarodzieje zakładają rodziny, ale mistrz Chanter Alrik obawiał się, że jego żona złapie infekcję i straci ją na zawsze. Egrim van Horstman, magister patriarcha zakonu światła, powiedział swojemu byłemu mistrzowi, żeby się nie martwił, bo wkrótce wszystko się skończy. Zdrada i upadek 2507. Najwyraźniej nie masz zamiaru okazać skruchy z powodu ujawnienia twoich zbrodni. Niniejszym ogłaszam cię winnym wszystkich zarzutów. W imię Sigmara uklęknij i przyjmij swoją karę. Łowczyni czarownic, ogłaszając Egrima van Horstmana winnym czarów demonów. Gdy Egrim van Horstman schodził po stopniach w głąb piramidy światła, drzwi powyżej do kolegium zostały wyważone, gdyż grupa łowców czarownic, na czele z Vesparsianem Kantem i Battle Wizardem Cardigianem, którego Kant nie musiał zbytnio przekonywać o zdradzie van Horstmana, gdyż zazdrościł wybitnemu magistrowi, zażądała aresztowania van Horstmana pod zarzutem czarów i zdrady Imperium. Mistrz Chanter Alrik i inni magistrowie odmówili poddania się tak niewiarygodnym żądaniom i oddania nowo mianowanego patriarchy magistrów w ręce tego małego tłumu łowców czarownic i rodziny Salenhar. Ale van Horstman zaplanował dokładnie taką konfrontację, a w miarę jak łowcy czarownic i czarodzieje spierali się, z ukrytych miejsc zaczęły wyłaniać się skradające się, zdrewniałe i wyskakujące postacie. Egrim van Horstman uwolnił swoje sługi przed zejściem do sklepienia Pinnacle, a teraz Hiskarnat, Morkulae i dziesiątki innych demonów zmaterializowały się na oczach oszołomionych czarodziejów.
z bezbożnymi wrzaskami, rykami i innymi plugawymi wypowiedziami, które wydobywały się z ich plugawych języków, demony chaosu zaatakowały zaciekle tłum i czarodziejów. Demony zebrały krwawe żniwo, ale w końcu zostały odepchnięte przez połączoną siłę czarodziejów i łowców czarownic. Zadaniem demonów było jedynie opóźnienie imprezy, co udało im się znakomicie, gdyż niewiele z nich pozostało. Hiskernat, zbyt powolny i zbyt ranny, by uciec, został przygwożdżony do ziemi strzałami czystego światła i oblany małymi kroplami wody święconej, aż demon Tzeentcha nie mógł dłużej cierpieć i wyjawił, że Van Horstman podróżuje po skarbcach Pinnacle w tej właśnie sekundzie. Obawiając się najgorszego, czarodziej bitewny Cardigian poprowadził grupę łowców czarownic do skarbca Pinnacle, podczas gdy Alric, który teraz bardzo wierzył w zarzuty stawiane Van Horstmanowi, poprowadził Kanta do komnaty Van Horstmana, aby odkryć i ewentualnie zapieczętować sposób, w jaki demony przeniknęły do kolegium. Alric i Kant dotarli do komnaty Van Horstmana jako pierwsi, po tym jak minęli przerażonych akolitów i innych czarodziejów, którzy słyszeli bitwę. Odkryli na stole otwarte pudełko z małą zagadką, ale Alric wyczuł, że z pomieszczeniem jest coś nie tak. Prowadzony przez magiczne zmysły do posągu byka, odkrył sekretne drzwi i Alric wszedł do sanktuarium Van Horstmana. W tym pomieszczeniu nie było nic, choć kilka wygodnych poduszek i półki z książkami, ale tam, na półce, coś przykuło ich wzrok. Była to mała gałka oczna, jeszcze zakrwawiona i świeża, obserwująca Alrica. Egrim Van Horstman spojrzał na Alrica zza szyby małego kryształu, który był magicznie połączony z gałką oczną i zgodnie z oczekiwaniami obrót wydarzeń poszedł tak, jak zaplanował. Wtedy w sklepieniu Pinnacle w najgłębszej części piramidy światła Van Horstman usłyszał hałas, który zmusił go do spojrzenia w stronę drzwi skarbca. Grupa prowadzona przez Cardigiana dogoniła Van Horstmana, a mężczyzna ubrany w ciemny skórzany płaszcz, na którym wisiał szeroki wybór narzędzi tortur i pistoletów, wystąpił naprzód. Łowca czarownic oskarżył Egrima Van Horstmana o czary demonów i praktykowanie zakazanej magii. A następnie tym samym tchem ogłosił, że Van Horstman jest winny wszystkich tych zarzutów i że ma uklęknąć i przyjąć karę w świętym imieniu Sigmara. Dłoń Van Horstmana spowił czarny, magiczny płomień, gdy wyjaśniał łowcom, że wszystko to, wszystkie wydarzenia, które doprowadziły do tej konfrontacji, zostały starannie i drobiazgowo zaplanowane i że nawet teraz jego oskarżyciele poruszają się jedynie po cienkich liniach, które on im wyznaczył. Gestem ręki Van Horstman zamknął drzwi do swojego sanktuarium, a w swojej komnacie Kant z przerażeniem patrzył, jak drzwi w posągu nagle się zamykają. Elric, wciąż znajdujący się w tej niemożliwej przestrzeni, odwrócił się, gdy usłyszał zamykające się drzwi i bezowocnie huknął, gdy drzwi po prostu wtopiły się w ścianę. Van Horstman odciął to pomieszczenie od reszty świata na zawsze. Łowca czarownic zareagował i wystrzelił w stronę Van Horstmana z pistoletu błogosławiony pocisk, ale został on odbity od tarczy świetlnej, którą wyczarował Van Horstman. Egrim Van Horstman odpierał ataki magiczne, zarówno jasnych, jak i ciemnych, i palił napastników płomieniami o kontrastujących ze sobą kolorach. Ciała, z których jedne zostały pozbawione ciała, pozostawiając jedynie czarny szkielet, a inne z wielkimi krwawymi dziurami, przez które przebijał się ciemny płomień, leżały na podłodze. Łowca czarownic zaszarżował ze świecącym młotem bojowym, ale zanim zdążył uderzyć, Van Horstman rzucił zaklęcie i odłamek szkła spadł z sufitu, wbijając się łowcy czarownic w udo. Van Horstman uderzył swoją laską i 100 kolców wybuchło z każdego kierunku, krzyżując się z łowcą czarownic w centrum, przeszywając go na wylot. Ale Van Horstman musiał nagle upaść na ziemię, ponieważ kula ognia o czystej bieli przeleciała nad nim. Czarnoksiężnik Cardigian stanął teraz naprzeciw Van Horstmana i obaj pojedynkowali się, wymieniając ogniste bełty i odpierając magiczne ataki. Nagle sufit skarbca zagubił się w wirze czarnych chmur, a Van Horstman rzucił w dół czarne światło, które uderzyło w Cardigiana.
Surowa, mroczna magia przeszyła czarodzieja na wylot, a ten padł na ziemię jako roztrzaskana masa popiołu i spalonego mięsa. Wyczerpany Van Horstman padł na kolana. Magia, której użył, bardzo go wyczerpała, ale szybko doszedł do siebie i otworzył taflę kryształu, aby zobaczyć tego, który go do tego wszystkiego zmusił. Mistrza Chantera Elrika. Materiał powstał dzięki wsparciu z Patronite.